Dzisiaj o chińskich gadżetach. Czy one faktycznie po krótkim okresie użytkowania muszą stać się kawałkiem bezużytecznego plastiku? No niekoniecznie. Ja dla swojej kolejnej podróży motocyklowej zakupiłem kilka z nich od naszych kolegów Chińczyków. Trochę musiałem poczekać, ale chcę je sprawdzić i chciałbym się dowiedzieć, co Wy na ten temat myślicie, czy słusznie kupiłem te rzeczy, czy może Wy byście kupili coś innego. Nie przedłużając zbytecznie, zaczynamy. Zacznę od najtańszego gadżetu. Po drodze gdzieś w tule Moto Lifehacki Z3 dla potrzebujących. Natomiast na koniec zakończymy na najdroższych rzeczach. Jak się orientujecie, moim ulubionym kolorem jest kolor niebieski. Zaczynając od tego niepozornego niebieskiego krążka. Jest to krążek z jakiejś tam nawet niezłej jakości plastiku, chyba drukowany na drukarce 3D i jest to zwyczajna podstawka pod stopkę boczną. Jeżeli nie macie poszerzanej tej stopki, przydaje się i być może nie jest to tak oczywisty wydatek, ale koszt 2,50 to myślę każdy z Was jest w stanie ponieść, bo to żadne pieniądze i oczywiście zbyteczne mogłoby się to wydawać w sytuacji, kiedy parkujemy na utwardzonych powierzchniach, na asfalcie, ale co w sytuacji, kiedy zatrzymujemy się na takim trawniku jak tutaj, bądź już mi się motocykl zapada, bądź gdzieś na leśnym parkingu, wtedy taka podkładka przydaje się znakomicie. Już wpadł z jakieś 5 cm. Kolejną rzeczą, którą kupiłem, to jest, no, nazywają to tempomatem, ale czy to jest tempomat, to nawet nie przypomina tempomatu i nie należy chyba tego tak nazywać. Jest to zwykła podkładka, nakładka na manetkę gazu, podpierająca tutaj opuszki dłoni, które mają się gdzie oprzeć i tak naprawdę ta ręka nie męczy się w czasie długiej podróży. Warte zastosowania, myślę, że dla rajderów, którzy już troszeczkę jeżdżą, bo przy braku doświadczenia możemy czasami powodować nagłe przyspieszenia motocykla, szczególnie jeśli mamy te motocykle jakieś takie o bardzo dużej pojemności, z dużą ilością koni i momentu. Takie sytuacje mogą się zdarzać. Trzecia rzecz to taka też dla wygody mojej. Pierwszego dnia będę robił tranzyt co najmniej 600-650 km. To ta żelowa podkładka pod tyłek. Ma mi pomóc po prostu wytrzymać te kilkanaście godzin na siodle tego pierwszego dnia, a myślę, że i te kolejne dni też będzie zdawała egzamin. Wiadomo, na dupie człowiek się rodzi, na dupie umiera, tak naprawdę na dupie całe życie się opiera. Nie powiedziałem o kosztach. 2,50 podkładka, 4,90 podpórka pod nadgarstek, 24,90 podkładka żelowa. Kolejną rzeczą, którą tutaj pokazuję, to uchwyt na butelkę z wodą. W sytuacji, kiedy nie chcemy na plecach wozić tego kamela, a w krajach, w których jest naprawdę ciepło, to myślę, że ta skorupa jeszcze powoduje docieplanie organizmu, choć może się mylę, dajcie znać, jeśli jest inaczej. Nie jeździłem z takim kamelem nigdy w życiu. Natomiast tu butelka pod ręką, kiedy możemy ją sięgnąć, popić łyka bez zatrzymywania się, to też ważna rzecz. Choć uważam, że w pewnych sytuacjach, jeżdżąc w pewnych temperaturach, jeżdżąc w rejonach, które są nam nieznane, warto być zaopatrzony w większą ilość wody, warto się nawadniać i to nie w momencie, kiedy już naprawdę czujemy suchość w ustach, bo to już jest sygnał organizmu, że jest bardzo już odwodniony, natomiast uzupełniajmy małymi łyczkami te płyny, często nawet z elektrolitami. Koszt tego uchwytu to 34,90
90. Przechodzimy teraz do części bagażowej. Ktoś, kto jeździ zazwyczaj z torbą, bo tak jak faceci potrafią się spakować na kilka dni w jedną torbę i mogą pojechać. Niektórzy mają jeden kufer centralny, ale na taki wyjazd 10-dniowy może okazać się już za mały, bo potrzebujemy jednak brać na zmianę odzież codziennego użytku, ciuchy motocyklowe. Ja zabieram 2 kurtki, jedną tekstylną, drugą z meszu, bo jadę w temperatury bardzo wysokie, takie jest przynajmniej w długoterminowej prognozie są zapowiadane. Spodnie na zmianę, motocyklowe, no i też takie codziennego użytku, jakieś buty. Chodzi o sytuację, w której kufer centralny może się okazać zbyt mały na tylodniowy pobyt czy tylodniową podróż. Za 119 zł zakupiłem sakwy, które są sakwami płóciennymi. To są 2 razy po 18 litrów. Można rozszerzyć do 2 razy po 23 litry, czyli mamy 45 litrów dodatkowych na spakowanie się. Pasują na każdy motocykl, a szczególnie przydatne są motocyklistom posiadających motocykl taki jak ja, czyli Honda NC750X, gdzie wlew paliwa jest schowany pod siedzeniem pasażera, które się otwiera. To rozwiązanie pozwala nam otwierać, rozpinać te sakwy tu, podnosić to siodełko właśnie w ten sposób i zatankować paliwo. Całkiem sprawnie to idzie ku zadowoleniu wszystkich. Teraz przechodzimy do ekranu CarPurite. To nie jest ekran CarPurite. To jest urządzenie ESCO oznaczone Made in China, które obsługuje i zastępuje ekran naszego telefonu. Widzimy na nim wszystkie te najpopularniejsze aplikacje typu WhatsApp, Messenger, Spotify, YouTube Music, jak również Janosika, o ile mamy go na telefonie zainstalowanego. Obsługuje również połączenia głosowe i wiadomości tekstowe. Poprzez Bluetooth łączy się z naszym interkomem w kasku. Możemy przy niektórych konfiguracjach obsługiwać wiadomości głosowe czy też wiadomości tekstowe poprzez nasz głos. No i teraz na temat tego urządzenia, co mogę powiedzieć na tę chwilę. Na tę chwilę na pewno wiem, że reakcja ekranu na dotyk zarówno gołej ręki, jak ręki w rękawiczce, której używam na co dzień, jest znacznie lepsza niż reakcja ekranu mojego smartfona, a jest to Samsung Galaxy S24, więc jakby sugeruję, że to nie jest jakby taki zupełnie toporny ekran, ale tu jest to znacznie lepiej to wygląda. No i teraz po podróży te wszystkie gadżety, które Wam tu pokazałem, jestem ciekawy Waszego zdania, czy się okażą przydatne, czy też może zbyteczne, co Wy byście kupili ewentualnie. Ja jestem ciekawy, czy wytrzymają tę podróż 10-dniową. No a jak się spiszą, to będę chciał Wam pokazać po powrocie w filmie z tej mojej podróży, a nie będzie to też jeden film, nie będzie to też zupełnie taka zwykła relacja, więc już Was teraz zapraszam. No i teraz obiecane moto lifehacki. I tak, jeżeli ktoś z Was nie zakupił tego cudownego niebieskiego i zapomniał, to niech użyje nakrętki od słoika. Miejsca to nie zajmuje, a naprawdę może się w niektórych warunkach przydać. Kolejnym lifehackiem, jeśli macie motocykl bez stopki centralnej, a w podróży wiadomo też trzeba co jakiś tam kilometry, 300-500, w zależności w jakich warunkach jedziemy,
wyczyścić i nasmarować łańcuch, a nie macie stopki centralnej, więc wykorzystajcie jakiś przygody nieznaleziony kij. Ja tu wziąłem coś, co miałem akurat pod ręką. Przechylam motocykl, opierając go na stopce. O, i w ten sposób mamy koło podniesione do góry i możemy samodzielnie nasmarować łańcuch, czy też go wyczyścić. Tyle ode mnie na dzisiaj. Zostawcie ślad po sobie. Dzięki, do zobaczenia.